Białoruś kojarzy się u większości Polaków z biedą, zacofaniem, rolnictwem. Czy tak jest naprawdę? Oczywiście w tym kraju znajdziemy miejsca takie jak te, czyli opuszczone dwory, symbole komunizmu, posągi, popiersia Lenina oraz emblematy z sierpem i młotem. Ale czy tak wygląda cały kraj? Białoruś to też polskie dziedzictwo. W tym kraju znajdziemy mnóstwo śladów związanych z historią Polski. Od starych, zapomnianych cmentarzy, poprzez ruiny dworów oraz pięknie odrestaurowane miejsca związane z naszą historią. Ale Białoruś to też takie miejsca, ociekające luksusem i bogactwem. Witam w kolejnym filmie z podróży kamperem po Białorusi. Tym razem udamy się w miejsce, gdzie urodził się i wychował jeden z najsłynniejszych polskich bohaterów narodowych. Odwiedzimy folwark rodzinny Tadeusza Kościuszki w Mereszowszczyźnie oraz kościół, w którym przyjął chrzest. Zajrzymy również na cmentarz w Kosowie Poleskim, na którym pozostało mnóstwo śladów świadczących o polskiej historii tych ziem, oraz do olbrzymiego pałacu Pusłowskich, który niegdyś był najbardziej luksusową rezydencją na Polesiu, a obecnie podniesiony z gruzów jest wielką atrakcją turystyczną Białorusi. Zapinajcie więc pasy i ruszamy na białoruską prowincję. Na wstępie dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, bo to właśnie dzięki Wam mogą powstawać filmy takie jak ten. Nie zapomnij obejrzeć całej serii filmów z Białorusi, gdzie pokazuję miejsca związane z historią Polski na tych terenach. Oraz zostawić komentarz taktyczny dla zasięgu. Wyjechaliśmy dopiero co z miasteczka Bereza, czyli Brzoza. I teraz dopiero widać, dlaczego ta miejscowość nazywa się Brzoza. Tutaj wszędzie rosną brzozy. No może nie w samym mieście, ale dopiero jak wyjedziemy z niego, tak widać, że to drzewo dominuje w tym drzewostanie, krajobrazie tutejszym. Białoruś posiada oczywiście również autostrady. Główna autostrada M1 zaczyna się w Brześciu i dojedziemy nią przez Mińsk do granicy z Rosją. A dalej, jeśli mamy wizę wklejoną w paszport, można pędzić prosto do Moskwy. Na odcinkach, gdzie ta droga staje się obwodnicą większych miast, takich jak Mińsk, oczywiście będzie szerzej, ale ogólnie nie ma co narzekać. Ruch nie jest duży. Jakbyśmy mieli porównać to do autostrady, która przecina Polskę od Warszawy do granicy niemieckiej, tak można powiedzieć, że tutaj ruch jest znikomy. No i co ważne, nie musimy stać na bramkach. Oczywiście ta droga jest płatna, ale aby się nią poruszać, wystarczy wykupić elektroniczną winietę. Dziś znów udało się nazbierać sporo grzybów, więc mamy już żarcia chyba na kolejnych kilka dni i polecam każdemu z Was udać się w plener, pozbierać sobie trochę tych grzybów. Dzisiaj nawet już różne aplikacje powiedzą nam, co to jest za grzyb. Ponoć jest to skuteczność prawie 100%, więc nawet jeżeli ktoś się nie zna, to może się tym niejako posiłkować. I jeżeli chodzi o aplikacje, tak niestety wiele osób jest uzależniona od tych mediów społecznościowych i zamiast pójść sobie na łono natury, chociażby nazbierać tych grzybów, a chociaż ich poszukać, tak siedzi w tym telefonie. Dlatego chcę Wam polecić taki mały gadżet Scrolli, który jest dołączony do aplikacji o tej samej nazwie, która pomoże walczyć z uzależnieniem od wszelkiej maści aplikacji, przede wszystkim społecznościowych. Dzięki temu urządzeniu możemy je sobie zablokować na dowolny okres czasu i jeżeli zostawimy go w domu i pójdziemy do lasu, tak będziemy się wyłącznie cieszyć naturą i nie będzie nas kusiło, a nawet jak będzie kusiło, to nie odpalimy sobie żadnego portalu społecznościowego. Dzięki tej aplikacji możemy zablokować wybrane aplikacje, które pożerają mnóstwo czasu. Wystarczy kliknąć, przykładamy teraz naszego ludzika, jego głowę trzeba przyłożyć do czytnika NFC i po takiej blokadzie nie wejdziemy już w żadną z aplikacji, którą wybraliśmy do zablokowania. Stąd jeżeli zablokujemy sobie w domu tę aplikację i zostawimy tego ludzika przed wyjazdem gdzieś w szufladzie, zyskamy dzięki temu mnóstwo czasu dla siebie
i dla swoich najbliższych. Jeżeli chcemy ponownie otworzyć tę aplikację, musimy znów wejść do scrolli, kliknąć i przyłożyć głowę do czytnika. Teraz możemy już korzystać z aplikacji dowoli, więc zostawiając to urządzenie gdzieś w odmętach naszej szuflady czy szafy, zyskamy mnóstwo czasu na wyjeździe. Ewentualnie dzięki temu gadżetowi możemy zablokować dostęp do aplikacji swoim najbliższym osobom, które zbyt dużo czasu poświęcają na wirtualne życie. Polecam wszystkim, którzy mają problem z nadużywaniem swojego smartfona. Urządzenie, które trzymasz teraz w ręce, zabiera nam średnio 5 godzin dziennie, czyli 15 lat naszego życia. W większości nie na wartościowe materiały, jak ten podcast, tylko scrollowaniu. W tej walce pomoże Ci Scrolli, fizyczne urządzenie, które pomaga odzyskać równowagę w relacji z telefonem. Tuż przed zachodem słońca docieramy do Kosowa Poleskiego. To właśnie tutaj, w majątku Mereszowszczyzna, urodził się i wychował nasz słynny Polak, bojownik o polską wolność, Tadeusz Kościuszko. Ale zanim pokażę Wam dwór Kościuszków, do którego prowadziła niegdyś brukowana kamienna droga, której fragmenty możemy odnaleźć do dziś, udamy się na dawny polski cmentarz. Na tym cmentarzu możemy znaleźć wiele polskich nagrobków i już przy samym wejściu w oczy rzucają się dwa obeliski z polskimi flagami. Tutaj spoczywa posterunkowy Rzeczypospolitej Andrzej Kluk z powiatu kosowskiego, urodzony roku 1899, padł z ręki bandyty 29 sierpnia 1930 roku na stacji kolejowej Kosów. Takie to były czasy, że nie trudno było zginąć z ręki bandyty. Z tego co widać po grobach, nadal chyba mieszka tutaj wielu Polaków, gdyż niektóre są dość świeże. Tutaj mamy Jadwigę, która zmarła dopiero w 2007 roku. Tutaj być może jej mąż, który zmarł w 1978, czyli nie każdy został wysiedlony z tych terenów. Część Polaków została i żyje może tutaj nawet do dziś. Przy płocie cmentarza jest też kwatera żołnierzy z I wojny światowej, z armii austro-węgierskiej. Leżą tutaj, widzę, i Niemcy, Austriacy, chyba też Węgrzy. Co ciekawe, napisy na płytach są po polsku. Kolejny ciekawy grób, Mikołaj Rudy, rozstrzelany w 1943 roku, więc prawdopodobnie przez Niemców. Jeden z najnowszych grobów, 23 rok, Bolesław Żukowski. Popularne są na Białorusi tego typu nagrobki z wygrawerowanym zdjęciem. Dzisiaj technologia na to pozwala, że zamiast zdjęcia tradycyjnego możemy sobie wygrawerować na kamieniu wszystko. Zaciekawiła mnie jedna rzecz, zobaczcie. Świeże groby dostają krzyż drewniany, niby nic w tym dziwnego, ale z tabliczką w języku rosyjskim. Pisane to wszystko jest cyrylicą, a później dopiero jak już rodzina robi grobowiec, to jest on w języku polskim. Przy kilku widać, że na takim świeżym grobie jest krzyż prawosławny, a później zostaje on zamieniony na krzyż katolicki. Bardzo to dziwne. Najstarsza część cmentarza niestety nie zachowała się zbyt dobrze. Możemy podziwiać tu jedynie resztki krzyży. Ta pamięć może za niedługo zniknąć całkowicie wraz z ostatnimi nagrobkami, które tutaj są. Te nagrobki wyglądają zupełnie inaczej niż to, co możemy zobaczyć na polskich cmentarzach, na obecnych terenach polskich. Zobaczcie, że są wykonane w całości z metalu. I dzięki temu zachowały się też w tak dobrym stanie. Na końcu cmentarza mieści się pomnik poświęcony powstańcom styczniowym. W zasadzie mogiła, bo tutaj właśnie spoczywają ich szczątki, a konkretnie Krasińskiego i Łukasiewicza oraz inne nieznane nazwiska, więc nawet na dobrą sprawę nie wiadomo, kto tutaj leży. Czasy były takie, że wtedy stawiano grobowce imienne głównie oficerom, a szeregowcy byli często chowani w bezimiennych grobach. A na bocznej ścianie pomnika mamy powtórzoną tablicę, ale w cyrylicy, w języku rosyjskim. W Polsce mamy takie samo prawo. Kiedy na przykład Ukraińcy coś sobie stawiają na naszej ziemi, mają obowiązek przetłumaczyć tą tablicę również na język polski. A niestety często się to nie dzieje. Na cmentarzu mamy nawet kota. Skąd on się tu wziął? Kolejny ciekawy krzyż zrobiony z szyn kolejowych. Niestety tabliczka jest nieczytelna. W centralnym punkcie cmentarza mieści się kaplica grobowa z 1859 roku. Na jednym z grobów, tuż przy samej kaplicy, znalazłem taką oto kartkę. Spójrzcie. Wstyd dla księdza oraz wszystkich polityków w Kosowie, że nagrobek Ojca Świętego Borysa jest katastroficznie zaniedbany. Zrobione zdjęcia skieruję do biskupa polskiego i numer telefonu, gdyby ktoś chciał z tą osobą porozmawiać.
Z tego co widać, Izydor Borys był proboszczem miejscowej parafii i zmarł w 1968 roku. A to jest jego grób przed główną kaplicą cmentarną, która pewnie też jest czyjąś kaplicą grobową, aczkolwiek nie ma tutaj za wielu informacji. Na jednym z kamieni wmurowanych w kaplicę mamy herb szlachecki z kotwicą. Ignacy Montfit Wiarzewicz żył lat 66. Zmarł prawdopodobnie w 1820. Jednak tych napisów jest więcej. Tu jedynie udało się odczytać Anselm Boniecki i być może było tego więcej na tych kamieniach, ale niestety upływ czasu zatarł już to wszystko. Przy głównej ulicy miasta mieści się kościół Świętej Trójcy. To właśnie w tym miejscu 12 lutego 1746 roku przyjął chrzest Tadeusz Kościuszko. Ale nie w tym kościele, gdyż akurat jeszcze wtedy w tym miejscu stała drewniana kaplica z 1626 roku, która niestety spłonęła, a na jej miejscu w 1877 roku wybudowano kościół, który widzimy do dziś. W środku znajduje się oryginalna chrzcielnica, w której chrzczony był Tadeusz Kościuszko. Dostępne są tu również akty chrztu w lokalnym archiwum. Kościół nie wygląda źle, jest odremontowany, ale niestety jest zamknięty i raczej jest już nieużywany. Z tyłu kościoła widać wejście do krypt. Być może tu chowani byli lokalni proboszczowie, dostojnicy kościelni. Niestety wszystko jest wyzamykane, ale przez dziurę do piwnicy widać, że zrobiono tam śmietnisko. Leżą tam jakieś rynne, deski i inne rzeczy, które pozostały tutaj po renowacji tego kościoła. A jak wygląda miasteczko rodzinne Tadeusza Kościuszki? Podziwiajcie i komentujcie. Kosów Poleski. Historyczne polskie miasteczko. Dziś jest taką senną osadą, a teraz wjeżdżamy w ulicę Kościuszki. To miasto, jakżeby inaczej, posiada ulicę Kościuszki, na której znajdziemy oprócz pomników Armii Radzieckiej również zabytkowy dworek, w którym wychował się ów sam Tadeusz Kościuszko. Ale zanim tam dojedziemy, możecie podziwiać oryginalną białoruską architekturę. Jak tutaj się żyje? Szkoła jest całkiem okazała. Dzieci mają dość nowe place zabaw, mnóstwo różnych huśtawek. I dookoła piękne drewniane chatki z malowanymi okiennicami. Może żyje się tu skromnie, może trochę biedniej niż w Polsce, ale widać po ludziach, że są szczęśliwi, korzystają już z życia. Na pewno żyje się też tutaj spokojniej, nie ma tej takiej gonitwy za tymi pieniędzmi. Coś, co kiedyś też miało miejsce w Polsce, ale w dobie tego okrutnego, krwiożerczego kapitalizmu jakoś zatraciliśmy te możliwości i dzisiaj każdy się tylko licytuje, ile to razy w roku pojedzie do Zakopanego i w jak drogim to hotelu będzie spał. A co bardziej zamożni wyjeżdżają sobie do Dubaju albo kupują dubajską czekoladę w Polsce. Kto bogatemu zabroni? Pewnie zastanawiacie się, gdzie parkujemy na noc, w jakich miejscach można tutaj spokojnie, może nie biwakować, ale zaparkować kamperem. Naprawdę nie ma z tym żadnego problemu. Zobaczcie, to jest parking przed dworkiem Kościuszki. Tam są toalety bezpłatne, nie musimy nawet korzystać z własnej. Tutaj mamy mnóstwo jakichś ławeczek, stolików, zadaszeń, budki z różnymi chyba pamiątkami, może jedzeniem, bo akurat zajechaliśmy tu tuż przed zmrokiem. Tam w oddali widać dworek Kościuszki, a mówią, że na Białorusi jest bieda. Spójrzcie tylko na to, coś niesamowitego. Teraz już pałac niestety jest zamknięty, ale wrócimy tutaj rano. Ale na bramie przykuł moją uwagę herb. Ten sam herb widnieje na cmentarnej kaplicy, którą pokazywałem Wam przed chwilą. Mieszkańcy dworu Kościuszków mieli przepiękny widok, gdyż po drugiej stronie dzisiejszej drogi, a niegdyś parku, mieści się
olbrzymi pałac Pusłowskich, chyba jeden z największych na Białorusi. Potężny pałac neogotycki, który mieścił 88 pokoi, powstał w 1838 roku. Po powstaniu styczniowym władze rosyjskie skonfiskowały pałac polskim właścicielom i przekazały go rodzinie Tubeckich. W czasie I wojny światowej pałac został poważnie uszkodzony, ale następnie go odbudowano. W latach 1921-39 w budynku miało siedzibę Starostwo Powiatowe Województwa Poleskiego. W czasach okupacji niemieckiej w przyległym do pałacu wąwozie wojska SS mordowały okolicznych Żydów, a sam pałac niestety spłonął doszczętnie w 1942 roku po napadzie sowieckich partyzantów. Do pałacu przylegał olbrzymi park, który łączył się z majątkiem Kościuszków. Niestety po II wojnie światowej jego założenie zostało całkowicie zniszczone. Dziś jest on powoli odtwarzany, ale większa część tego parku została bezpowrotnie utracona. Sam pałac do roku 2007 był w totalnej ruinie. Dopiero w ostatnich latach został odbudowany i można go dziś zobaczyć w środku, oczywiście za opłatą. Mieści się tu również hotel oraz restauracja. Bilet wstępu do pałacu kosztuje 17 rubli. W cenie mamy też od razu zwiedzanie dworku Kościuszków. Jako że sam pałac był wypalony do cna w 1944, kiedy przechodził tędy kolejny front, pałac zniszczono już kompletnie, zostały tylko gołe mury. Wypalił się on wtedy całkowicie, więc odrestaurowano go całkowicie na nowo. Stąd wszelkie wyposażenie, które dziś tutaj widzimy, jest rekonstrukcją tego, co było, ale i tak myślę, że warto tutaj wejść, chociażby za tą cenę i poczytać historię tego miejsca. Niestety nie ma żadnych informacji w języku polskim, za to mamy język rosyjski oraz angielski, aczkolwiek wiele ze słów jest dość nieudolnie przetłumaczonych. Na przykład nie potrafił przetłumaczyć na język angielski takich słów jak szlachta czy powiat. Projektantem tego pałacu był Władysław Makroni, którego możecie kojarzyć z takich słynnych zabytków, które stoją w Warszawie, jak pomnik Adama Mickiewicza czy hotel Bristol. Po zakończeniu zwiedzania koniecznie trzeba wejść do sali kinowej i obejrzeć kilkuminutowy filmik o historii tego obiektu. Jest naprawdę niesamowita, a cała historia została pięknie zilustrowana i zanimowana. Jestem pod naprawdę wielkim wrażeniem tego, jak można przywrócić trwałą ruinę do użyteczności publicznej. Ten pałac potrzebował około 14 lat, aby z trwałej ruiny wypalonych do cna murów stać się ponownie perełką całej okolicy. Jeżeli spojrzycie na archiwalne zdjęcia, jak ten pałac wyglądał przed 2008 rokiem, tak mogłoby się wydawać, że nadaje się już wyłącznie do wyburzenia. I podobnych tego typu obiektów w Polsce mamy całe mnóstwo, z którymi nic się nie dzieje, bo wszyscy mówią, że już nic nie da się zrobić, można to tylko wyburzyć, a gruzem utwardzić okoliczne drogi. Ten przykład pokazuje, że jeżeli są chęci, są pieniądze, to można odrestaurować wszystko i uczynić z tego wielką atrakcję turystyczną. Ten pałac nie miał dachu, nie miał stropów, nie miał podłóg. Wszystko zostało pieczołowicie odrestaurowane. Wnętrza zostały wyposażone na podstawie archiwalnych zdjęć. Część wyposażenia wiadomo jest nowa, są to jakieś rekonstrukcje, ale nazbierano też mnóstwo starych gadżetów, jakichś artefaktów z okolicy, które są prezentowane w witrynach. Odrestaurowano na podstawie starych zdjęć kilka tych głównych sal, tak jak salę balową, salę rubinową, salę zieloną. Prezentują się one naprawdę niesamowicie, pomimo że to wszystko jeszcze pachnie nowością. Widać, że nie jest to XVIII czy XIX wiek, ale naprawdę robi to wszystko wrażenie i akurat tego miejsca możemy pozazdrościć Białorusinom. A w zasadzie może nie tyle co pozazdrościć samego miejsca, tylko sposobu jego renowacji, bo podobnych miejsc w Polsce mamy całkiem sporo, tylko przedstawiają one nadal obraz nędzy i rozpaczy. Będąc na Białorusi, zdecydowanie warto podjechać do tego miejsca nie tylko dla Kościuszki, ale również aby zobaczyć ten pałac, bo on naprawdę prezentuje się niesamowicie. A jeżeli chcecie zostać tu na noc, tak nie ma problemu, bo na terenie pałacu działa też malutki hotelik.
Każdy Polak zna Tadeusza Kościuszkę, ale czy wiesz, gdzie urodził się i wychował ten jeden z najsłynniejszych Polaków? Na początku XVII wieku cały folwark w Mereszowszczyźnie należał do Sapiehów. Jednak w 1733 roku został przekazany jako zastaw Ludwikowi Kościuszce, czyli przyszłemu ojcu Tadeusza Kościuszki. Dworek, w którym rodzina Kościuszków spędziła 31 lat, był niewielkim parterowym budynkiem, wybudowanym z drewna, a jego wysoki dach pokrywała słomiana strzecha. W 1764 roku kolejny właściciel majątku, Jan Jerzy Fleming, zwrócił najemcom sumę pozostającą w zastawie. Kościuszkowie musieli więc przenieść się do Siechnowicz, a dwór zaczął niszczeć. Odrestaurowano go dopiero w 1857 roku, następnie przechodził kolejne remonty, a w okresie międzywojennym w 1936 roku utworzono w nim muzeum. Jednak już w 1942 roku wraz ze wszystkimi pamiątkami po Tadeuszu dwór został doszczętnie spalony przez sowieckich partyzantów, razem z sąsiednim pałacem oraz zabudowaniami folwarku. Z domu Kościuszków zostały jedynie fundamenty. To na nich w 2004 roku odbudowano dwór i umieszczono w nim Muzeum Tadeusza Kościuszki. Z oryginalnych fragmentów zachowały się jedynie fundamenty. Zanim dwór odbudowano, przez dziesięciolecia w tym miejscu stał okazały głaz z tablicą upamiętniającą to miejsce. Dziś niestety wyposażenie, które znajduje się w środku, nie jest oryginalne, ale są to wierne kopie zarówno samego wyposażenia domowego, jak i pamiątek po słynnym Tadeuszu. W muzeum mamy oczywiście mnóstwo nawiązań do Polski. Zdjęcia pomników Tadeusza Kościuszki rozrzuconych po całej Polsce i tak dalej. Niestety nie znajdziemy tutaj żadnych informacji w języku polskim. Może gdybyśmy mieli lepsze stosunki z Białorusią na poziomie politycznym, tak tych napisów polskich byłoby tutaj więcej, no ale jest jak jest. Dworek jest niewielki, wewnątrz jest mnóstwo ludzi, więc najlepiej przyjść tutaj tuż po otwarciu o 9:30, gdyż później jest problem, aby przycisnąć się jakkolwiek w celu obejrzenia poszczególnych pokoi, sal, a jest ich tylko 5. W sypialni Kościuszków stoi oryginalne łoże, w którym poczęto Tadeusza, oraz łóżeczko, w którym spędził swoje dzieciństwo. Oczywiście to był żart, bo oryginalne meble się spaliły, ale mógłby tak wyglądać. No, jest to rekonstrukcja na podstawie zdjęć, które zachowały się z tego dworu. Tak wyglądają piwnice domu Kościuszków. Zapewne kiedyś pędzili tu bimber albo trzymali beczki z winem. Piwnica jest nieduża, ale fajnie, że można wejść, bo raczej nigdy w takich obiektach nie ma dostępu do piwnic. Czy więc Tadeusz Kościuszko był w ogóle Polakiem? Tadeusz urodził się w czasach, kiedy te tereny należały do Rzeczpospolitej obojga narodów. Był więc formalnie obywatelem polskim oraz szlachcicem. Całe życie działał też w ramach polskiej tradycji i kultury politycznej. Ale jest również uważany za bohatera narodowego Białorusi, Litwy i Stanów Zjednoczonych. Białoruś jednak uważa Tadeusza za swojego bohatera w nieco innym sensie niż Polska. Bezsprzeczne jest, że Kościuszko urodził się i wychował na terenach dzisiejszej Białorusi, mówił po polsku i rusku oraz był obywatelem Wielkiego Księstwa Litewskiego, które stanowiło wtedy część Rzeczpospolitej obojga narodów. Dla Białorusinów jest więc on obecnie synem Białorusi, a nie jej obywatelem i bohaterem wspólnej historii Polski, Litwy i Białorusi. Jesteście ciekawi, czy karawanik popularny jest na Białorusi? Jak na razie widzieliśmy tylko jednego kampera na rejestracji rosyjskiej oraz drugiego białoruskiego. Raczej jest to dość niszowy sport, no i dzięki temu też nie ma żadnych zakazów i ograniczeń, bo tego typu turystyka jest tutaj zupełnie nieuciążliwa. Dziękuję za dotrwanie do końca filmu i już teraz zapraszam do obejrzenia kolejnego materiału, w którym ruszymy śladami następnego polskiego bohatera narodowego. W kolejnym filmie odwiedzimy rodzinny folwark Mickiewiczów, gdzie urodził się najsłynniejszy polski pisarz Adam Mickiewicz. Oraz Nowogródek, gdzie znajduje się dworek Mickiewiczów i kościół, w którym ochrzczono Adama. Zajrzymy też do miejsc, o których czytaliście w Panu Tadeuszu czy Świteziance. W poszukiwaniu śladów po naszym Wieszczu zupełnie przypadkowo natrafiliśmy też na obiekty militarne związane z kampanią wrześniową z 1939 roku
oraz pozostałości po niemieckim obozie koncentracyjnym w okolicach Kłodyczewa. Ale to już historia na kolejny film. Na koniec nie zapomnij zostawić łapki w górę i podzielić się wrażeniami w komentarzu. Możesz też rozesłać ten film swoim znajomym, będę bardzo wdzięczny. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!